Cześć, dzień dobry. Dzisiaj opowiem Wam o moich 4 ulubionych polskich słowach. Zapraszam. Cześć, dzień dobry. Ja jestem Monika, a z Polski codziennie uczysz się języka polskiego autentycznego, takiego, którego używamy na co dzień my, Polacy. Uczysz się przyjemnie i bez stresu. Na początku przypominam, żebyście zapisywali się do naszego newslettera, którego otrzymujecie w tej chwili co tydzień. Co tydzień wysyłam Wam jakieś ciekawe informacje, które warto znać. Za pomocą newslettera możecie również kontaktować się ze mną, wysyłając do mnie maile. Część z Was już korzysta z tej możliwości i mamy małe dyskusje mailowe. Ok, moje 4 ulubione słowa. Nie powiem Wam, że to są słowa najważniejsze, które absolutnie musicie znać w języku polskim. Nie, absolutnie musicie znać na przykład czasowniki, przynajmniej podstawowe, tak abyście umieli powiedzieć, kim jesteście, gdzie jesteście, co robicie, co lubicie robić. Ale przecież słownictwa języka uczymy się również dla przyjemności. Czasem warto więc nauczyć się jakiegoś słowa, które wydaje się zupełnie powalone, niepraktyczne, dlatego że po pierwsze, nigdy nie wiesz, kiedy to słowo może Ci się przydać. Mówię o tym na samym końcu, opowiadając autentyczną historię. Musicie więc to koniecznie obejrzeć. Po drugie, jeżeli znacie jakieś fajne słowo, zawsze okazuje się, że jest jakaś możliwość, żeby tym słowem zabłysnąć. A nie ma nic bardziej przyjemnego niż ten błysk wokół native'a, który powie: nieźle takie słowo znasz, nieźle mówisz po polsku. Moje pierwsze ulubione polskie słowo to filiżanka. Filiżanka. Od razu troszkę ortografii. Filiżanka to słowo piszemy przez Z z kropką, przez tak zwane samo Z. Czym jest więc filiżanka? Według słownika języka polskiego filiżanka to czarka, niewielkie naczynie z uszkiem, służące do picia herbaty albo kawy. To jest właśnie filiżanka, oczywiście obowiązkowo wykonana, czy nie obowiązkowo, ale najczęściej wykonana z dobrej porcelany, ma uszko i w filiżance pijemy najczęściej kawę albo herbatę. Nie ma się co oszukiwać, że herbata pita w kubku nie smakuje tak dobrze jak ta, którą pijemy w filiżance, nawet jeśli jest to kubek polski codziennie. Ja rozmawiając z Wami często piję coś z kubka, bo dzięki temu mam dużo czegoś do picia, ale z całą pewnością dobra herbata albo dobra kawa najlepiej smakuje, jeśli pijemy ją właśnie z filiżanki. Moje drugie ulubione słowo to dupek. Dupek. Dupek, znowu według słownika języka polskiego, to obraźliwe słowo. Mówiąc o kimś dupek, mówimy o kimś w sposób lekceważący, w sposób pogardliwy. Dla mnie słowo dupek opisuje bardzo dokładnie pewną osobę. Zrobiłam wideo, w którym mówiłam, że możemy o kimś powiedzieć bałwan. Mówimy bałwan o kimś, aby określić człowieka ograniczonego, głupiego. Dupek jednak to coś więcej. Bałwanem można być. Można być kimś, kto jest bardziej ograniczony, mniej ograniczony, nie zawsze i niekoniecznie z własnej winy. Dupek jednak to świadomy wybór. Dupkiem ktoś jest, mężczyzna,
Nie wiem dlaczego, ale słowo dupek występuje wyłącznie w rodzaju męskim. Nie można powiedzieć o kimś pani dupkowa. O kobiecie powiemy w inny sposób, jeśli chcemy wymienić takie jej walory. Dupkiem więc ktoś chce być. Trzeba się naprawdę postarać, żeby być dupkiem. Na przykład mąż twojej siostry zostawił ją z 2 małych dzieci, zostawił ją dla jakiejś młodszej dziewczyny. Co powiemy? Niezły dupek, ale dupek z tego twojego męża. Jakiś facet w sposób mało elegancki, w sposób ordynarny zaczepia dziewczynę na ulicy. Powiemy, ale dupek. Twoja koleżanka wyszła z imprezy z facetem, który jest największym idiotą spośród wszystkich z tego towarzystwa. Powiesz zdziwiona, naprawdę wyszłaś z tym dupkiem? Sąsiad, który parkuje i za każdym razem w czasie parkowania niszczy roślinę, którą posadziłeś. Dupek. Polecam, abyście wprowadzili słowo dupek do swojego języka, abyście znali to słowo, dlatego że z całą pewnością będziecie używać słowa dupek często, dlatego że niestety na świecie jest wielu dupków i czasami chce się o tym wyraźnie powiedzieć. Nie jest to słowo eleganckie, w związku z tym raczej nie używajcie tego słowa w jakiejś formalnej dyskusji, w jakiejś formalnej rozmowie, przynajmniej nie w czasie pierwszej formalnej rozmowy. Natomiast później między znajomymi, między rodziną z całą pewnością możecie używać słowa dupek, bo też na pewno będziecie często je słyszeć. Przypominam, że transkrypcje w języku polskim do tego wideo, jak również wiele innych transkrypcji i wiele innych materiałów znajdziesz na platformie Patreon. Poza transkrypcjami znajdziecie wiele materiałów dodatkowych, materiałów premium, które nie są dostępne na YouTubie, wyjaśnienie słów, aplikacje do nauki, wymowy, quizy i wiele interesujących rzeczy, dzięki którym będziecie uczyć się polskiego szybciej i lepiej. Z patronem korzystamy razem, dlatego że Ty będziesz uczyć się polskiego, a ja dzięki Twojej pomocy będę tworzyć materiały po polsku. Twoje wsparcie, Twoja pomoc umożliwi mi tworzenie nowych treści dla Polski codziennie i dla Ciebie. To jest rzecz bardzo pracochłonna, która wymaga dużo czasu i energii. Dziękuję wszystkim dotychczasowym patronom i Ciebie też zapraszam na platformę Patreon. Linka do niej znajdziesz w opisie do tego wideo. Teraz słowo numer 3. Moje ulubione słowo to suka. Suka. Suka to po pierwsze samica psa. Suka albo sunia, jak czasami mówimy. Jeżeli mamy psa rodzaju męskiego, jest to pies. Jeśli mamy psa rodzaju żeńskiego, jest to suka. Bardzo lubię słowo suka. Ma ono dla mnie wydźwięk również emocjonalny, dlatego że mam psy. Wśród tych psów mam 2 suki. Sama więc często mówię sunia, suńka. Słowo suka jest słowem wieloznacznym. Jest również dowodem na to, w jaki sposób cały czas zmienia się język. Kiedyś słowo suka było to słowo obraźliwe, na pewno bardziej obraźliwe niż teraz. Kiedyś suka oznaczało kobietę, która miała wielu partnerów, różne relacje, przede wszystkim seksualne z tymi partnerami. Teraz nie używa się tego, albo rzadziej używa się słowa suka w tym kontekście. Dzisiaj suka, jeśli mówimy o kimś, o kobiecie suka, to najczęściej kobieta twarda, najczęściej bezczelna, mocno skoncentrowana na własnych celach. To jest taka kobieta, o której możemy powiedzieć, że idzie po trupach do celu. Jestem pewna, że każdy z nas ma jakąś sukę w swoim towarzystwie, przede wszystkim w jakimś gronie zawodowym. Znacie takie sytuacje, kiedy, mówię tutaj o kobiecie,
kiedy przychodzisz ubrana super do pracy. Wydałaś dzień wcześniej wszystkie pieniądze, które akurat miałaś, wydałaś, kupując mega sukienkę. Czujesz się świetnie, jesteś dobrze ubrana, wiesz, że sukienka jest naprawdę super. I co robi taka suka? Widzicie w pracy i mówi: niezła sukienka, sama ją uszyłaś? Suka, prawda? Wiadomo, że nie uszyłaś jej sama, a ona, zadając ci takie pytanie, chce od razu zdeprecjonować tą sukienkę i chce pokazać, że fajna, ale widać, że jest robiona w domu, czyli z jakiegoś powodu jest gorsza. Albo druga sytuacja. Miałaś kilka tygodni trochę słabszych emocjonalnie, w związku z tym pozwalałaś sobie na codzienne jedzenie słodyczy. Mało się ruszałaś, pogoda nie była zachęcająca, jadłaś więc ciastka, aby poprawić sobie humor. No i co się stało? Humor, owszem, na chwilę się poprawiał, natomiast na pewno przybyło ci kilka kilogramów, które widać zwłaszcza z przodu, na brzuchu. Przychodzisz któregoś dnia do biura, do pracy i taka suka mówi ci: gratulacje, który to miesiąc? Oczywiście pyta, w którym miesiącu ciąży jesteś. Niezła suka, prawda? Nie jesteś w ciąży, tylko zjadłaś kilka ciastek za dużo. Naprawdę aż tak to widać i naprawdę trzeba o tym mówić? Każdy z nas w swoim otoczeniu, przede wszystkim zawodowym, na pewno ma albo będzie miał suki. Żadna z nas, kobiet, raczej nie lubi być postrzegana jako suka. Trzeba przyznać jednak, że czasami takie postępowanie się opłaca. Taka kobieta, która nie ma skrupułów w życiu zawodowym, czasami znacznie szybciej osiąga swoje cele zawodowe, szybciej robi karierę niż ktoś, kto jest po prostu przyjemny, miły i przyzwoity. I słowo numer 4, moje ulubione polskie słowo, to źdźbło. Źdźbło. Prawda, że super brzmi to słowo po polsku? Źdźbło. Czym jest źdźbło albo ździebełko? Jak możecie czasami usłyszeć zdrobnienie tego słowa, ździebełko. Według słownika języka polskiego jest to długa, walcowata łodyga trawy albo zboża. Zobaczcie, to jest źdźbło trawy. Małe w zasadzie ździebełko w tym przypadku, bo trawa jest młodziutka, więc i źdźbła ma młode. Czasami trawy są wysokie i te źdźbła są takie bardziej konkretne, są ostre. Źdźbło to również bardzo mała ilość czegoś. To jest tak mało, że wyraz ten stał się synonimem czegoś maleńkiego. Wyobraźcie sobie na przykład malutkiego pieska, który idzie ulicą i mocno szczeka, zobaczywszy dużego psa. Możemy powiedzieć zdziwieni: niesamowite, takie małe źdźbło i robi tyle hałasu? Bardzo lubię słowo źdźbło. Jest ono zresztą hitem internetu. Jeżeli będziecie poszukiwać fajnych polskich słów, źdźbło zawsze na wielu stronach znajduje się na jednej z pierwszych pozycji. Ja na pewno jestem tą pierwszą osobą, która stwierdziła, że jest to fajne albo najfajniejsze polskie słowo. Nie, oczywiście żartuję, ale to słowo jest super nie tylko dlatego, że możemy określić za jego pomocą coś w inny sposób, ale również dlatego, jak fajnie brzmi to słowo po polsku. Źdźbło. Prawda, że jest piękne? No i teraz na koniec obiecana historia związana z tym słowem źdźbło. Mam pewnego studenta, jest to chłopak, który pochodzi z Irlandii, mieszka w Polsce od kilku miesięcy, mieszka w Polsce we Wrocławiu i pracuje w Polsce jako informatyk. Kilka miesięcy temu brał udział w jakimś biegu ulicznym, w jakimś maratonie. Generalnie facet ma dużo doświadczenia, jeśli chodzi o udział w maratonach, bo nie był to jego pierwszy maraton. Postanowił więc pobiegać również w Polsce. W trakcie tego maratonu niestety
pechowo złamał nogę. Coś się stało, źle pobiegł, źle postawił stopę, złamał nogę. Został zawieziony do szpitala, został zawieziony na ostry dyżur. Na ostrym dyżurze zajęła się nim młoda pani doktor, chirurg ortopeda. Pani doktor zleciła zrobienie zdjęcia rentgenu, po czym okazało się, że będzie konieczne założenie gipsu, ponieważ noga jest złamana. Pani doktor w trakcie zakładania gipsu zauważyła, że nasz bohater ma skaleczenia na dłoni. Wiecie, takie małe ranki. Jeżeli używacie czegoś ostrego, na przykład noża i pechowo go użyjecie, potraficie zranić się w rękę, macie skaleczenia. Nasz bohater miał kilka takich skaleczeń na dłoni. Pani doktor zwróciła uwagę na te skaleczenia i zapytała, skąd pochodzą. Chłopak powiedział, tak, to prawda, mam kilka skaleczeń, dlatego że w czasie weekendu pracowałem w ogrodzie i skaleczyłem się źdźbłem trawy. Pani doktor powiedziała, no tak, skaleczenia trawą bardzo trudno się goją, musimy je opatrzeć. A potem powiedziała, jak pan ładnie mówi po polsku, źdźbło. To nie jest łatwe polskie słowo. Jak pan ładnie mówi po polsku. I zajęła się najpierw jego nogą, potem tymi skaleczeniami, które spowodowane były przez źdźbła trawy. I zajęła się nim tak skutecznie, że pod koniec października biorą ślub w Irlandii. Sami więc widzicie, że warto uczyć się również słów, które wydają się zupełnie niepotrzebne, dlatego że nigdy nie wiecie, kiedy jakieś słowo może Wam się przydać i ile może zmienić w Waszym życiu. Ciekawa jestem teraz, jakie są Wasze ulubione polskie słowa. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu. Polubcie wideo, jeśli Wam się spodobało, udostępnijcie je, może trafi do kogoś, kto też będzie uczył się języka polskiego i koniecznie subskrybujcie kanał, o ile jeszcze tego nie zrobiliście. Ja życzę Wam wspaniałego dnia. Buziaki!